Archeolodzy co jakiś czas natrafiają na znaleziska, które są tak niesamowite, że aż trudno uwierzyć w ich istnienie. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka przykładów takich odkryć. Zapraszam do oglądania. Śmiercionośny uścisk. Ten przerażający szkielet matki i jej dziecka odkryto niedawno na terenie Chin. Przytulone do siebie szkielety zostały wykopane w miejscu z wczesnej epoki brązu, które eksperci nazywają Pompejami Wschodu. Chociaż na pierwszy rzut oka te przytulone szkielety mogą wyglądać uroczo, prawda kryjąca się za ich straszną śmiercią jest bardzo niepokojąca. Uważa się, że jakaś matka próbowała w ten sposób uchronić swoje dziecko podczas brutalnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło chińską prowincję Qinghai w 2000 roku przed naszą erą. W tej chwili eksperci nie znają skali katastrofy, która zabiła tych biednych ludzi. Matka i jej dziecko to tylko jedna para szkieletów znaleziona w tym miejscu. Naukowcy domyślają się, że trzęsienie ziemi spowodowało małą powódź z pobliskiej rzeki, co doprowadziło do zniszczenia osady. Jeden z archeologów odkrył, że kobieta przed śmiercią wciąż wpatrywała się w niebo. Klęczała na podłodze z ramionami owiniętymi wokół małego dziecka. Archeolodzy twierdzą, że dziecko było prawdopodobnie małym chłopcem, nie starszym niż 5 lat. Trudno sobie wyobrazić, jak bardzo musiała się bać ta kobieta, gdy nacierały na nią fale wód powodziowych. Kobieta spojrzała w niebo, szukając pomocy, a potem zginęła wraz ze swoim synem. Pałac w ogrodzie. Pewien Anglik mieszkający w małej wiosce Weevely-Scombe odkrył niedawno coś niewyobrażalnego w swoim ogrodzie na tyłach domu. Właściciel domu, Charles Paul, zatrudnił ekipę do pomocy przy projekcie budowlanym. Charles jest niestety niepełnosprawny, więc zlecił sobie wybudowanie bungalowu w swoim ogrodzie jako miejsca odosobnienia. W wieku 81 lat Charles niemalże dostał prawdziwego zawału serca, gdy wynajęci przez niego budowniczowie natknęli się na starożytne fundamenty ścienne i pozostałości starej podłogi. Ruiny te pochodzą z XIII wieku, a archeolodzy twierdzą, że kiedyś były częścią lokalnego pałacu biskupiego. Charles dosłownie mieszkał na szczycie starożytnego pałacu i nie miał o tym pojęcia. O dziwo, pałac faktycznie pojawia się w zapisach historycznych. Miejscowi historycy już wcześniej wiedzieli, że gdzieś w pobliżu znajdowała się taka budowla, ale nie znali jej dokładnej lokalizacji. Pałac został prawdopodobnie zbudowany w 1256 roku, kiedy przywilej królewski dał biskupowi pozwolenie na polowanie w tej okolicy. W tamtych czasach Anglia była znacznie bardziej zalesiona niż dzisiaj. Biskup zbudował dla siebie prywatny pałac, coś w rodzaju niezwykle luksusowego domku myśliwskiego. Pałac był następnie używany przez różnych biskupów aż do XVI wieku, kiedy wszystkie wzmianki o nim zniknęły. Według archeologa Boba Crofta z Southwest Heritage Trust pałac prawdopodobnie został opuszczony, a następnie rozebrany przez okolicznych mieszkańców, którzy chcieli zbudować własne domy. Człowiek kontra wąż. Widok tego gigantycznego ludzkiego szkieletu owiniętego w równie gigantyczny szkielet węża może przyprawić o ciarki na plecach. Oryginalna historia tego olbrzyma i węża sięga 2018 roku, kiedy zdjęcia te trafiły do internetu. Szkielet podobno odkryto w tajskiej jaskini niedaleko Krabi. W jakiś sposób olbrzym i wąż wdali się w bitwę, która zakończyła się śmiercią obu. Wąż zginął wraz z mężczyzną, będąc wokół niego owiniętym. Jeszcze dziwniejsze jest to, że wąż na zdjęciu ma rogi, co sugeruje, że mógł to być jakiś smok, a może nawet dinozaur. Gigantyczne szkielety odkryto już w różnych częściach globu, ale to wydaje się być jakąś mistyfikacją. Czy ten ktoś rzeczywiście zginął podczas walki z wężem? Możliwe, że jadowity wąż ugryzł człowieka, a ten w zemście ugryzł go w ogon, zatruwając się i jednocześnie zabijając węża i siebie. Po długich dochodzeniach ten konkretny przypadek okazał się być w rzeczywistości instalacją artystyczną wystawioną w tajskiej jaskini. Szkielet i wąż są prawdziwe, ale nie zostały w ten sposób odnalezione, tylko specjalnie tak ustawione.
Instalacja została stworzona przez artystę z Tajwanu w ramach wystawy o sztuce współczesnej. Co ciekawe, szkielety te nadal tam leżą, po to aby ciekawi turyści mogli wciąż je oglądać. Trzeba przyznać, że ta instalacja artystyczna wygląda bardzo przekonywująco. Ofiary masakry z epoki żelaza. Archeolodzy dokonali w Hiszpanii kolejnego szokującego odkrycia. Tym razem odkrycie sięga aż epoki żelaza. W pobliżu miasta La Joya w kraju Basków znaleziono tajemnicze miejsce jakiejś masakry. Zostało ono zauważone przez archeologów w 1935 roku, ale wykopaliska rozpoczęły się dopiero kilkadziesiąt lat później. Kiedy archeolodzy w końcu zabrali się do pracy, odkryli zbiorowy cmentarz, w którym zakopane były zmasakrowane ludzkie ciała. Zakopano tam 13 szkieletów, z których żaden nie został pochowany w poprawny sposób. Wielu zmarłych zostało poćwiartowanych, zanim wrzucono ich do ziemi. Brakowało im kończyn, mieli roztrzaskane czaszki i wyglądało to tak, jakby zostali rozerwani przez jakąś szalejącą bestię. Choć wykopaliska trwały już od lat, archeolodzy wciąż nie wiedzą, co stało się z ofiarami masakry. Nie wiadomo nawet, kim byli ci ludzie. Jedyne, co jest pewne, to to, że kimkolwiek były ofiary za życia, ktoś lub jakaś grupa ludzi nienawidziła ich na tyle, aby rozerwać im kończyny, a następnie wrzucić do nieoznaczonego dołu. Bizantyjskie miasto. W pobliżu Be'er-Shewa w Izraelu archeolodzy odkryli niedawno pozostałości żydowskiego miasta sprzed 1500 lat. Samo miasto nie jest jakieś niezwykłe, ale archeolodzy znaleźli tam również parę publicznych basenów rytualnych znanych jako mykwy, które były używane w judaizmie do rytuałów oczyszczenia. Według Izraelskiego Urzędu Starożytności żydowskie miasto było zaskakująco duże, biorąc pod uwagę jego wiek. Odkryto nawet synagogę zwróconą w stronę Jerozolimy, która wówczas uważana była za centrum świata dla narodu żydowskiego. Archeolodzy nie są pewni, co dokładnie stało się z tym tajemniczym miastem, ale wydaje się, że zostało ono opuszczone jakiś czas po epoce bizantyjskiej, w której zostało zbudowane. Miało to miejsce mniej więcej w tym samym czasie, gdy w VI wieku na całym obszarze rozprzestrzeniły się podboje islamskie, niszczące wszystko na swojej drodze. Jeszcze bardziej tajemnicze jest to, że kilka kilometrów na wschód od zrujnowanego miasta znaleziono inną synagogę, zbudowaną w tym samym czasie i opuszczoną również w podobnym momencie. Z tego, co archeolodzy mogą powiedzieć, miejscowi spakowali się i odeszli w pośpiechu, prawdopodobnie uciekając przed armiami islamu. Trumna starożytnych Wizygotów. Naukowcy badający rzymskie ruiny w Los Villaricos w Hiszpanii odkryli jedną z najlepiej zachowanych trumien Wizygotów w historii. Trumna została wykonana z twardego kamienia z wyrzeźbionymi na całej powierzchni skomplikowanymi geometrycznymi wzorami. Pochodzi z VI wieku naszej ery, mniej więcej z czasu, kiedy legendarni Wizygoci wraz z innymi plemionami germańskimi najechali terytorium poprzednio zajmowane przez Cesarstwo Rzymskie. Rzymskie ruiny, w których odkryto trumnę, w rzeczywistości pochodzą sprzed 600 lat przed pochowaniem trumny. Pierwotnie była to osada rolnicza. Po przejęciu władzy przez Wizygotów ukształtowali oni osadę według własnych upodobań. Obecna tam willa rzymska została przebudowana i przekształcona w nekropolię. Tam, gdzie niegdyś rzymski właściciel willi witał gości, teraz Wizygoci chowali swoich zmarłych. Część willi została nawet zamieniona na chrześcijańską bazylikę. Niestety, archeolodzy nie byli w stanie ustalić tożsamości Wizygotów pochowanych w trumnie. Nie wiadomo, czy byli oni ważnymi władcami, członkami kościoła, czy tylko bogatymi mieszkańcami tej osady. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem.